Witajcie serdecznie w nowym vlogu. Witam Was w takim moim bałaganie, ponieważ wykonuję sierść dla tego pieska. Będziecie świadkami powstawania sierści, ale zanim to nastąpi, to muszę Wam coś opowiedzieć, bo bardzo długo zastanawiałam się nad tym, co mam w ogóle kompletnie opowiedzieć w tym vlogu, bo już naprawdę brakuje mi pomysłów. No i tak wydawało mi się, że mi brakuje, kiedy wpadłam na taki pomysł, że zatytułuję ten film "Gdyby mi to ktoś powiedział, gdy zaczynałam". No i zaczęło się od tego, że szukałam sobie właśnie tematu w tym kierunku, aż wymyśliłam jeszcze coś takiego, że pokażę Wam rzeczy, które już wykonywałam z innych technik. No i tak w poszukiwaniach natknęłam się na coś, co po prostu zwaliło mnie po prostu z nóg. Kompletnie nie pamiętałam już, że ja w ogóle zrobiłam to zwierzę. I muszę Wam to pokazać. I to będzie w następnym ujęciu. Trzymajcie się krzesła, jeżeli siedzicie. A jak stójcie, to usiądźcie. Jesteście gotowi? No to podczas poszukiwań znalazłam mojego pierwszego lisa. Zobaczcie, jaki ogon. No przecież to jest w ogóle nieoficowane. Tu wszystko jest miękkie. Jakie łapy. W ogóle tu, zobaczcie, przebija się drucik, ten taki kreatywny, co mówię teraz, żeby tego nie używać. No to teraz wiecie czemu. W ogóle owinięte są te łapy. Nie no, po prostu hit. To jest niesamowite, jak trafiacie po 10 latach, bo ja naprawdę nie jestem w stanie sobie uzmysłowić, że ja tak długo filcuję. Po 10 latach znajdujecie takie coś. No nie no, to teraz możecie się podbudować, że nie wszyscy zaczynali od razu perfekcyjnie, bo teraz zobaczcie, to jest lis, którego zrobiłam rok temu i teraz ten, w ogóle nie była ziemia, jaki tu jest realizm, a tutaj w ogóle, no nie powiem co to jest, w ogóle to nawet szyi nie ma w zasadzie, tylko przechodzi prawie w głowotułów i naprawdę powiem Wam, że mam taką bekę z tego. Nie no, to jest po prostu hit nad hitami. No i naprawdę nie zrażajcie się swoją pracą. No przecież zobaczcie, no to jest tylko okręcone wokół. No i sobie myślałam, że zrobiłam sobie takiego lisa. Patrzcie, nawet chyba nogi tylne w ogóle są różne. No nie, naprawdę hicior. Naprawdę będę dzisiaj miała poprawiony humor 20 razy. No i dobrze, no to przejdźmy teraz do konkretów, o czym ja w ogóle chciałam opowiadać. Odłożymy sobie na bok. Zacznę filcować, tworzyć sierść na tym psie. No i przejdę do clou tematu dzisiejszego, czyli gdyby mi to ktoś powiedział, gdy zaczynałam, to byłoby o wiele lepiej. Pierwsza rzecz to to, co już wcześniej o tym opowiadałam. Jest to też w błędach, jakich nie popełniać. To, żeby nie używać cienkiej wełny na samym początku, bo to utrudnia życie. To filcowanie trwa wieki, męczycie się, frustrujecie i niczego co dobrego nie przynosi. Także na pewno nie powstałoby parę moich figurek. Następny punkt programu to nie brać się od razu za realistyczne figurki, bo jak widzicie na załączonym obrazku, no nie wychodzi to realistycznie i potem mi się zdaje, że właśnie po tym lisie przerzuciłam się na robienie takich form bajkowych. To były misie, parę misi stworzyłam i myślę, że to będzie chyba coś takiego dla tych właśnie osób, które dopiero zaczynają, bo naprawdę można wiele frustracji zaliczyć, zanim się cokolwiek zrobi dobrego. No i gdyby mi to ktoś powiedział, ile na to potrzeba czasu tak naprawdę, a że już brnęłam w to jak dzik w żołędzie i coraz bardziej się tym fascynowałam, no to nie zważałam uwagi na to, ale ja tak naprawdę
nie jestem osobą cierpliwą. Mimo tego, że no zobaczcie, no niby robię figurki, które trwają po 20-30 godzin niekiedy. Tutaj będę się zbliżać do 20 godzin przy tej figurce. Już niedługo, a jeszcze nie mam sierści zrobionej. No a naprawdę to są tak czasochłonne rzeczy, że naprawdę jeżeli ktoś nie ma cierpliwości, to może niech sobie poszuka czegoś innego. Bo naprawdę ile się człowiek nie poddenerwuje, a jeszcze jak nie wychodzi, to jeszcze bardziej. A zauważyłam taką zależność, że im dłużej filcuję, to wcale to nie jest krócej, jakby się można mogło wydawać, bo ludzie myślą, że no to jak ja wiem, jakie ja błędy popełniam, no to łatwiej jest to i szybciej to idzie. No nic bardziej mylnego. Im dłużej coś robisz, tym widzisz więcej tych błędów i chcesz te błędy poprawiać w kółko aż do skutku. I ja łapię się na tym, że po prostu muszę się czasami przystopować już sama z siebie, bo ja bym tak bez końca poprawiała coś. A można przedobrzyć. I powiem Wam, że na przykład filcując wełnę, jak tak ubijacie, to jeszcze Wam jeszcze jedną rzecz właśnie powiem, że można to po prostu przefilcować w drugą stronę, bo filcowanie ma jakiś swój kres i potem, może kiedyś Wam pokażę, jak będę miała czas, ale na razie no to niestety perspektywy na to są marne. To ta wełna, jak ubijamy ją cały czas w jednym miejscu albo w różnych miejscach, ale to trwa już za długo, to ona się rwie. Normalnie Wam się pokruszy. Mówię, że to ma swój limit czasowy. Nie można w kółko filcować danego miejsca. Następny punkt programu, no to o igłach. To żeby się nie zrażać tym, jeżeli trafimy na igłę tępą, bo są tępe igły, powiem Wam. Już parę razy się nadziałam na to. I to nie jest tak, że kupicie i ubijacie i to Wam się nie ubija, bo są takie, że wkładacie, chcecie ubić i ta igła jest tak tępa, że nie chcę wejść dalej. Zobaczcie, jak ja głęboko wchodzę. To jest cienka gwiazdka. No i ta cienka gwiazdka daleko Wam wejdzie. No i są takie igły, które po prostu taką, nawet tak nie zrobię. Czubek wchodzi i dalej Wam nie wejdzie i Wy sobie myślicie, że no to tak wszystkie tak mają. Otóż nie, no, są dobre igły, ale są też te tępe. Następny punkt programu to praca przy sztucznym świetle. Nie polecam, ponieważ nie widzi się kolorów. Chyba że się robi jednokolorowe zwierzę, mamy lub jakąkolwiek figurkę, która ma tylko jeden kolor, ale tak to nie polecam kolorowych zwierząt robić w sztucznym świetle, ponieważ potem w ciągu dnia zobaczycie, że ten kolor to w ogóle całkiem inny wyszedł niż w ogóle powinien być. I potem stajecie przed konkluzją taką, co tu zrobić, czy od nowa, czy to poprawiać, jeżeli się da. Staniecie może nawet przed takim momentem, że trzeba będzie niestety czasami i obciąć jakieś części ciała, nie? Więc tak to właśnie bywa. I zobaczcie, ile wełny mi się marnuje. Połowę wełny odcięłam. Niestety przy tworzeniu sierści zwierząt tak to właśnie jest. Następny punkt programu to, jeżeli bierzecie sobie zdjęcia, to perspektywa bardzo jest ważna. Aby te zdjęcia zwierząt, na której podstawie wykonujecie figurkę, były zrobione z odległości mniej więcej 2-3 metrów, żeby nie były za blisko, bo potem jak macie za blisko zrobione, no to na przykład głowa jest większa od całego tułowia. Na to niektóre osoby nie zwracają uwagi, a to jest bardzo, bardzo ważne. No i coś
z takiej biznesowej sprawy, jeśli chodzi o sprzedawanie figurek. No to najważniejsza rzecz, którą by mi ktoś powiedział, w zasadzie mi to mówili, ale to wiecie, człowiek jest naiwny. Ufa wszystkim. A dopóki się nie przekona na swojej skórze własnej, no to niestety tak to jest. Kiedyś nie brałam zadatków. I trafiłam już na 2-3 osoby. I to wśród znajomych, niestety. Osoby, którym najbardziej ufasz, najbardziej cię zawiodą. Zawsze, czyli zawsze. Zazwyczaj tak bywa. Zamawiali właśnie figurki, ja zrobiłam, a potem się okazało, że nie, sorry, no to jednak nie mam, albo no przepraszam cię bardzo, straciłeś ileś tam godzin swojej roboty, swojego czasu, no i zostajesz potem z tą figurką. A najgorzej, jak jest coś personalizowanego, no to przecież już nie odsprzedasz komuś innemu czyjegoś psa. Jeszcze jakby to był rasowy pies, to jeszcze, bo te wszystkie psy są do siebie podobne. Ale jeżeli jest to kundelek, no to niestety to już nic z tym nie zrobisz i zostajesz z tym sama. Także pamiętajcie, bierzcie zadatki, jeżeli coś sprzedajecie, cokolwiek, co robicie na zamówienie lub obiecujecie komuś, że będzie za ileś tam czasu. Zadatek jest bezzwrotny, zaliczka jest zwrotna, to pamiętajcie. I zadatek, jeżeli jest nie z waszej winy rezygnacja, czyli klient zrezygnował, no to on zostaje u was, a zaliczkę musielibyście oddać. Pamiętajcie, tym się różni zadatek od zaliczki. Jeżeli oczywiście jest wasza wina, że figurka nie jest wykonana lub cokolwiek, co robicie na zamówienie, no to wtedy zadatek jest zwrotny, ale w innych przypadkach nie. Także tym to się różni i to wam mówię, żebyście sobie pamiętali o tym, cokolwiek sprzedajecie gdziekolwiek. Powiem wam też, jak dbam o figurki i jak dbać o wełnę. Najlepiej trzymać je w zamkniętych szczelnie workach. Mam takie worki strunowe. Tutaj akurat, czekajcie, nie mam. Zaraz wam pokażę. Jeden worek. I to zamknięcie jest najlepsze moim zdaniem. Takie o. To jest zwykły spożywczy worek. I najlepiej się mi sprawdza. Następna rzecz to olejek lawendowy. Jak macie wełniane rzeczy, cokolwiek macie, czapki, jakieś szaliki, co robicie, dostaliście, kupiliście. Olejek lawendowy, ten mam akurat tutaj, przepraszam was bardzo za tą jakość wyglądu, ale no pokleił się już mi po prostu z użytkowania, tak go molestuje, aż nawet wełnę ma wszędzie, no ale tak to jest, jak się używa. Mam olejek 100% naturalny, 100% naturalny, przepraszam, zakupiony wprost od pani takiej, która sama wyrabia te oleje i widziałam na własne oczy, jak zrywa tą lawendę, więc już macie 100% pewności, że to nie jest jakieś oszustwo, nie jest rozcieńczany, jakiś podrabiany, jakikolwiek inny. No i jeżeli traficie na to, że jednak mole wam się dobrały do czegokolwiek, to jeszcze można to uratować poprzez zamrożenie. Wsadzacie wełnę do zamrażarki, dobę, 2, wyciągacie. Wszystko, co tam się działo, nie żyje. Oczywiście staracie to wyciągnąć te wszystkie mole z tej wełny, ale tak uratujecie sobie wełnę, bo no niestety wełna nie jest tania. Jak wam się przydarzy taka historia ze wszystkim, z ubraniami też, no to wsadzacie sobie do zamrażarnika i ukatrupicie te stworzenia, ratując jednocześnie no, swoje figurki, wełnę, ciuchy, cokolwiek tam macie. A i jeszcze jedna rzecz, no to oczywiście polecam takie kopułki.
można w Ikei kupić. Często moi klienci kupują właśnie sobie takie kopuły. Właśnie muszę sobie kupić i Wam przedstawić, bo tak się zbieram do tego, jak pies dojeżdża. Ale muszę kupić, bo mam taką plastikową, no ale to jest nie to. Szklaną chcę kupić lub gablotka kwadratowa. No i tam już nie ma możliwości, żeby cokolwiek Wam tam wlazło do środka. I chronicie też przed kurzem. No i taka podstawowa jeszcze cecha moich figurek, że można je czesać. No to oczywiście z tego kurzu zewnętrznego sobie możecie ją wyczesać, bo nie można prać takiej figurki, niestety. To jest jedyny minus chyba moich figurek. I jeszcze taką jedną rzecz chciałam Wam pokazać, to będę się zbliżać do końca. Tu sobie odłożę, co sobie kupiłam ostatnio. Rok temu to już leży u mnie. Kupiłam sobie taki tamborek, co można filcować. I to jest niby to, co można wyfilcować. Matka. Tu macie zestaw, tamborek i tak dalej. Igły są do tego dołączone, gąbka. I filcujemy na tym takiej płachcie. I na razie zrobiłam, bo chciałam zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Na odwrót. Widzicie, coś takiego zrobiłam sobie kawałek. Nigdy nie filcowałam na płasko. Więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. No, zobaczymy. Mam nadzieję tylko, że to nie jest czyjś wzór, ale bo sprawdzałam i nie znalazłam. Jest cała strona z tym, jak ktoś pokazuje, jak to robić, chińska, więc mam nadzieję, że to nie jest od nikogo. A jak ktoś wie, od kogo, to nic nie powie, ale staram się sprawdzić, od kogo to mogłoby być. Kupiłam to na AliExpressie. Stosunkowo tanio. Jeżeli ktoś znajdzie, od kogo to mogło być i robi to oryginalnie i to jest ukradzione, to niech mi powie, bo naprawdę szukałam tego, ale coś nie mogłam tego w ogóle znaleźć. Żeby to u kogokolwiek innego istniało. Widzicie, naprawdę to trzeba w tym internecie teraz uważać na to wszystko. Ale niestety nie uchronimy się przed no, takimi pomyłkami. No i Wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Że kiedyś robiłam frywolitkę. I to jest jajko, które jest właśnie ubrane w takie ubranko frywolitkowe. I tak umiem właśnie taką koronkę. Powiem Wam, że bardzo fajna jest ta technika. Tak mi się ona kiedyś podobała. Zrobiłam cały obrus. Już nie wiem, gdzie ja go w ogóle dałam. Jak go znajdę, to też pokażę. Robiłam gwiazdki na choinkę. Naprawdę świetna jest ta metoda. Kordonek do tego jest potrzebny. No i grubość kordonka jest różna. Tu jest akurat cieniutki, takie, że ta koronka jest delikatna. To jest dosłownie, to jest chyba to samo, nie wiem. Nie chcę Was okłamać. Czy to nie jest ta sama koronka, co w Koniakowie. Ale naprawdę jest genialna i można się naprawdę przy tym odprężyć. Polecam wszystkim właśnie taką koronkę. Frywolitka igłowa. Czyli daleko od igły, od filcowania nie odeszłam. Dobrze, uciekam Wam. Życzę cudownego tygodnia. Podajcie mi w komentarzach jakieś jeszcze tematy, które Was interesują. Może z filcowania, co jeszcze nie widzieliście i tak dalej. A ja poszukam też jeszcze w głowie innych tematów. Będę uciekać. Idę filcować dalej. Tworzyć sierść. Życzę Wam cudownego tygodnia, aby Wam wszystko wyszło, co sobie tam wymarzycie, abyście umieli stawiać i byli w stanie stawić czoła wszystkim przeciwnościom, aby mi się też wszystko udało. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym przetrwała ten upał, bo naprawdę nie spodziewałam się, że we wrześniu jeszcze będę mieć 33 stopnie za oknem. Naprawdę, ja nie wiem, bo nigdy tak nie było. Przypomnijcie mi, czy w ogóle były takie czasy, że były 30 parę stopni we wrześniu? Pod koniec sierpnia jeszcze pamiętam, ale tak chyba maksymalnie było 30, ale powyżej 30 to ja nie pamiętam, naprawdę, jak żyję. A trochę żyję na tym świecie. Dobrze, to uciekam. Do zobaczenia za tydzień. Podajcie mi w komentarzach jakieś tematy, jeżeli macie.
I co? Dziękuję za wszystkie łapki i obejrzenia do końca. Ktokolwiek obejrzał do końca, niech napisze: Fiberfury jest świetne. A co? Tak będę sprawdzać, czy oglądacie do końca. Dobrze, to zmykam, finicować dalej. Pa!